10 prawdziwych ludzi, którzy są 1 na milion. Miejsce 10. Jeff Debe. Jeff Debe urodził się w 1964 roku w stanie Minnesota w USA. Zyskał światową sławę dzięki niezwykłej budowie ciała. Posiada ogromne dłonie i przedramiona, które wyglądają jak u kulturysty, mimo że jego wzrost jest przeciętny. Jego dłonie mają rozpiętość około 24 cm, a obwód przedramienia to ponad 50 cm, co czyni go wyjątkowym w świecie sportu. Jeff jest profesjonalnym zawodnikiem arm wrestlingu, czyli siłowania na rękę, w którym odniósł wiele sukcesów. Jego nietypowa budowa ciała jest wynikiem rzadkiej genetycznej predyspozycji do dużej masy mięśniowej i wielkości kości. Debe wygrał wiele zawodów arm wrestlingowych, zarówno w USA, jak i na arenie międzynarodowej. Jest uważany za jednego z najsilniejszych zawodników w historii tego sportu w kategorii siłowania na rękę. Jeff pojawiał się w mediach i programach dokumentalnych, które opisywały jego niezwykłe dłonie i siłę. Pomimo sławy w arm wrestlingu, prowadzi zwyczajne życie w Minnesocie, zajmując się lokalnymi sprawami i rodziną. Historia Jeffa Debe jest przykładem, jak nietypowa budowa ciała może stać się przewagą w sporcie. Miejsce 9. Nyakim Gatwek. Nyakim Gatwek urodziła się 11 lipca 1993 roku w Sudanie Południowym. W wieku 5 lat przeniosła się wraz z rodziną do Minnesoty w USA, uciekając przed wojną domową. Zyskała międzynarodową uwagę dzięki swojemu niezwykle ciemnemu odcieniowi skóry i pięknej, wysokiej sylwetce. Nyakim jest modelką i występowała w kampaniach dla międzynarodowych marek modowych. Często jest określana jako Queen of Dark oraz najciemniejsza modelka świata w mediach i portalach społecznościowych. Jej wygląd stał się symbolem piękna i różnorodności w przemyśle modowym. Nyakim angażuje się w kampanie społeczne przeciwko rasizmowi i promujące akceptację swojego wyglądu. Jest inspiracją dla osób o nietypowym wyglądzie, pokazując, że odmienność może być siłą. W mediach społecznościowych zdobyła setki tysięcy obserwujących, którzy podziwiają jej styl i osobowość. Historia Nyakim Gatwek pokazuje, jak determinacja, odwaga i akceptacja siebie mogą prowadzić do sukcesu i międzynarodowej rozpoznawalności. Miejsce 8. Kim Goodman. Kim Goodman jest Amerykanką mieszkającą w Chicago, w stanie Illinois, znaną z niezwykłej zdolności wytrzeszczu oczu. Jej oczy mogą wysunąć się o ponad centymetr poza oczodoły. Zyskała światową uwagę, gdy jej zdolność została zmierzona w 1998 roku i uznana za rekord Guinnessa. Jej wytrzeszcz oczu wynosi około 12 mm, co czyni ją osobą z jednym z największych naturalnych wytrzeszczy na świecie. Kim odkryła swoją zdolność przypadkowo w młodości, zauważając, że jej oczy mogą wysuwać się znacznie dalej niż u przeciętnej osoby. Zdolność ta nie powoduje jej bólu ani problemów zdrowotnych, ale przyciągnęła uwagę mediów i naukowców. Goodman była wielokrotnie zapraszana do programów telewizyjnych i pokazów rekordów Guinnessa, aby zademonstrować swój talent. Jej przypadek został zbadany przez lekarzy i okulistów, którzy potwierdzili, że wytrzeszcz jest całkowicie naturalny. Kim wykorzystuje swoją unikalną cechę również w celach edukacyjnych, tłumacząc anatomię oka i mechanikę wytrzeszczu. Rekord Kim Goodman utrzymuje się do dziś jako jeden z najbardziej niezwykłych przypadków w historii Księgi Rekordów Guinnessa. Historia Kim jest przykładem rzadkiej, naturalnej cechy ludzkiego ciała, która może stać się inspiracją i ciekawostką dla naukowców oraz publiczności. Miejsce 7. Paul Carason.
Paul Carason urodził się w 1950 roku w Stanach Zjednoczonych. Zyskał sławę dzięki niezwykłemu, niebieskiemu odcieniowi skóry, który był wynikiem stosowania srebra koloidalnego. Carason stosował srebro koloidalne przez wiele lat jako domowy środek leczniczy, wierząc w jego właściwości zdrowotne. Jego skóra stopniowo przybrała intensywny niebieski kolor, który stał się jego charakterystyczną cechą. Media okrzyknęły go Blue Man, Papa Smurf lub niebieski człowiek z Oregonu, co przyniosło mu międzynarodową uwagę. Paul pojawiał się w programach telewizyjnych i dokumentach, opowiadając o swoim życiu i doświadczeniach z używaniem srebra koloidalnego. Pomimo nietypowego wyglądu, prowadził stosunkowo normalne życie w Oregonie, zajmując się drobnymi pracami i dbając o rodzinę. Lekarze ostrzegali, że nadmierne stosowanie srebra może prowadzić do trwałej zmiany koloru skóry i problemów zdrowotnych. Paul Carason stał się symbolem ryzyka domowych kuracji i ciekawym przypadkiem w medycynie alternatywnej. Zmarł w 2013 roku, pozostawiając po sobie historię, która wciąż fascynuje ludzi zainteresowanych niezwykłymi przypadkami medycznymi. Miejsce 6. Mandy Sellers. Mandy Sellers urodziła się w 1975 roku w Wielkiej Brytanii. Zyskała międzynarodową uwagę z powodu niezwykłego rozrostu nóg, spowodowanego rzadką chorobą genetyczną, zwaną mosaic lymphedema. Jej prawa noga była znacznie większa niż lewa, a stopniowo stawała się coraz cięższa i trudniejsza do przenoszenia. W wieku dorosłym jej prawa noga ważyła ponad 50 kg, co sprawiało ogromne trudności w codziennym życiu. Mandy przeszła wiele operacji, mających na celu zmniejszenie masy nogi, jednak choroba była trudna do całkowitego opanowania. W mediach została nazwana kobietą z największą nogą na świecie i jej historia stała się wiralowa. Pomimo trudności, Mandy starała się prowadzić normalne życie, uczestnicząc w rehabilitacji i używając specjalnych protez. Jej przypadek był szeroko opisywany w programach telewizyjnych i artykułach naukowych dotyczących rzadkich chorób. Mandy Sellers stała się symbolem walki z chorobą i inspiracją dla osób z podobnymi wyzwaniami. Jej historia pokazuje, jak rzadkie schorzenia mogą dramatycznie wpływać na życie człowieka, a jednocześnie jak siła woli pozwala pokonywać trudności. Miejsce 5. Yu Zhenhuan. Yu Zhenhuan urodził się w 1979 roku w mieście Anshan w prowincji Liaoning w Chinach. Od drugiego roku życia cierpiał na rzadką chorobę genetyczną, zwaną hipertrichozą, która powodowała nadmierny wzrost włosów na całym ciele. Ponad 96% jego ciała było pokryte włosami, w tym uszy, nos, dłonie i stopy. W 2002 roku Yu Zhenhuan został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najbardziej owłosiony mężczyzna na świecie. W młodości był często wyśmiewany i odrzucany przez rówieśników z powodu swojego wyglądu. Pomimo trudności zintegrowania się społecznie, Yu Zhenhuan marzył o karierze muzycznej i występował w telewizji. Przeszedł 5 operacji usunięcia nadmiernego owłosienia, w tym z uszu i nosa, które utrudniały mu słyszenie i oddychanie. W 2008 roku zarejestrował się w internetowej agencji randkowej, przedstawiając siebie jako King Konga z wielkim sercem i owłosionym ciałem. W 2009 roku Yu Zhenhuan poślubił kobietę, którą poznał na imprezie u przyjaciela. Jego historia i zdjęcia były szeroko komentowane w mediach, a on sam stał się popularną postacią w internecie. Miejsce 4. Zion Clark. Zion Clark urodził się w 2001 roku w Ohio w Stanach Zjednoczonych z wrodzoną wadą zwaną Amelia, w wyniku której nie ma nóg. Mimo braku kończyn dolnych nauczył się poruszać, używając swoich rąk, co pozwala mu szybko przemieszczać się po ziemi. W młodości spędził czas w systemie opieki zastępczej, co było dla niego dużym wyzwaniem emocjonalnym. Zion odkrył swoją pasję do zapasów, mimo że sport ten zwykle wymaga pełnej mobilności nóg.
Jego niezwykłe umiejętności w zapasach pozwoliły mu rywalizować z zawodnikami pełnosprawnymi i osiągać sukcesy w zawodach szkolnych. Stał się popularny w mediach społecznościowych dzięki filmom pokazującym jego szybkość, siłę i determinację. W 2019 roku podpisał kontrakt z agencją zawodników, aby rozwijać karierę sportową. Zion jest również mówcą motywacyjnym, inspirując ludzi na całym świecie do pokonywania ograniczeń i trudności. W 2021 roku Netflix wyprodukował dokument o jego życiu, pokazujący jego codzienne wyzwania i sukcesy sportowe. Historia Ziona Clarka jest przykładem niezwykłej determinacji i odwagi, pokazując, że brak kończyn nie ogranicza możliwości człowieka. Miejsce trzecie. Zhang Ruifang. Zhang Ruifang to chińska kobieta, która zyskała międzynarodową uwagę w 2009 roku z powodu niezwykłej narośli na czole. Z jej czoła zaczęła wyrastać rogowa narośl o długości około 6 cm, zbudowana w całości z keratyny. Zjawisko to jest bardzo rzadkie i występuje głównie u osób starszych. W 2009 roku Zhang Ruifang miała 101 lat. Jej przypadek przyciągnął uwagę mediów na całym świecie, a zdjęcia z jej udziałem stały się popularne w internecie. Narośl zaczęła rosnąć po lewej stronie jej czoła, jako gruba szorstka skóra, co początkowo nie budziło niepokoju rodziny. Z czasem narośl stawała się coraz większa i bardziej widoczna. Zhang Ruifang nie była zaniepokojona swoim wyglądem i przyjmowała uwagę odwiedzających, którzy przynosili jedzenie i prezenty oraz prosili o zdjęcia. W 2011 roku była uznawana za najstarszą osobę cierpiącą na rogową narośl. Nie ma dostępnych informacji o jej śmierci, ani o dalszym rozwoju stanu zdrowia po 2011 roku. Miejsce drugie. Carlos Rodriguez. Carlos Rodriguez urodził się w Stanach Zjednoczonych i zyskał rozgłos dzięki niezwykłemu wyglądowi czaszki. Gdy miał 14 lat, wydarzył się tragiczny wypadek samochodowy. Był wtedy pod wpływem narkotyków, co znacznie zwiększyło ryzyko wypadku. Podczas jazdy stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w latarnię lub inny twardy obiekt. W wyniku zderzenia wyleciał przez szybę i jego głowa uderzyła bezpośrednio w asfalt. To uderzenie spowodowało masywne uszkodzenie czaszki. Część kości została zniszczona. Efektem wypadku była ogromna deformacja czaszki, pozostawiająca pustą przestrzeń na szczycie głowy. Po wypadku przeszedł wiele operacji rekonstrukcyjnych, ale nie udało się przywrócić pełnej struktury czaszki. Deformacja była tak ekstremalna, że jego wygląd stał się wiralowy w internecie i mediach społecznościowych. W 2010 roku Rodriguez został aresztowany w Miami za próbę podpalenia materaca w budynku mieszkalnym. Był oskarżony o podpalenie pierwszego stopnia i dwukrotne usiłowanie zabójstwa. Jego zdjęcie z aresztu szybko stało się wiralem w internecie, głównie na Reddit. Ludzie zaczęli nadawać mu przydomek Halfie, odnosząc się do częściowo zniszczonej głowy. Historia Carlosa służy jako przestroga przed nieodpowiedzialnym zachowaniem, takim jak prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków. Miejsce pierwsze. Roberto Esquivel Cabrera. Roberto Esquivel Cabrera urodził się w 1966 roku w Meksyku i stał się znany dzięki niezwykłemu rozmiarowi swojego przyrodzenia. Twierdzi, że jego penis w stanie spoczynku mierzy około 48 cm. Zwrócił na siebie uwagę mediów i internautów na całym świecie dzięki wywiadom i artykułom w hiszpańskojęzycznych oraz anglojęzycznych mediach. Większość długości jego penisa wynika z nadmiaru skóry i tkanki, co sprawia, że nie jest w pełni funkcjonalny w sensie medycznym. Cabrera próbował zyskać uznanie w Księdze Rekordów Guinnessa, ale rekordy nie obejmują tej kategorii dla żywych ludzi. Jego przypadek jest często cytowany jako przykład ekstremalnych anomalii anatomicznych. W mediach Cabrera
Cabrera pokazywany jest jako mężczyzna z największym penisem świata, choć wiele danych jest niezweryfikowanych. Zyskał popularność głównie w internecie, gdzie filmy i zdjęcia z jego udziałem szybko rozprzestrzeniły się po sieci. Jego historia wzbudziła dyskusję na temat medycyny, prywatności i eksponowania ekstremalnych przypadków fizycznych w mediach. Roberto Esquivel Cabrera pozostaje jedną z najbardziej znanych osób w świecie ekstremalnych rozmiarów ciała, mimo że jego przypadek budzi kontrowersje i mieszane opinie ekspertów. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.